Kompetentny Scrum Master to jest taka osoba, która posiada umiejętności, które wspierają w tym momencie jej środowisko, czy właściwie przydają się jej w tym danym momencie. Są pewne umiejętności podstawowe, które musi mieć każdy Scrum Master niezależnie od środowiska. I są pewne umiejętności, które Scrum Master wybiera jako specjalizację. I w miarę rozwoju te umiejętności się pogłębiają. Tak naprawdę Scrum Master na podstawowym poziomie, czyli dobry, kompetentny Scrum Master, taki, żeby tak powiedzieć, jakby uniwersalny, tak? Czyli nie biorąc pod uwagę specjalistycznych umiejętności, tych umiejętności powinien mieć w okolicach 60. I są one opisane w książce, w tabeli, są wyjaśnione, co to właściwie jest i można na bazie tego zobaczyć, jak zaawansowanym jest się przedstawicielem tego gatunku Scrum Masterskiego. I do tego jeszcze Scrum Master musi posiadać umiejętności wspierające jego specyficzne środowisko. Czyli na przykład, jeżeli mamy Scrum Mastera, który pracuje z systemami wbudowanymi albo z szeroko pojętym AI-em i data science, no to w tym momencie jakąś wiedzę z tego obszaru musi mieć i musi wiedzieć, w jaki sposób tam się tworzy rozwiązania, tam się tworzy oprogramowanie. Także pewne dane podstawowe, pewna wiedza podstawowa, a do tego jeszcze elementy związane ze specjalizacjami z wyboru oraz środowiskiem, w którym pracuje. Ta książka zawiera elementy programów rozwojowych, czyli takie klocki, z których można je składać. Oczywiście, jeśli ktoś ma pomysł na inny klocek, to jak najbardziej można go dołożyć. To nie jest tak, że to jest całkowicie wyczerpująca lista. Ale to są rzeczy, z którymi ja się spotkałam, one się sprawdziły gdzieś w trakcie. Są tam też opisy 2 programów rozwojowych. Jednego w szczegółach, drugiego troszeczkę bardziej ogólnie. I z tych programów rozwojowych można skorzystać, można je po prostu wziąć i skopiować, tak? Można właśnie stworzyć dokładnie taki program rozwojowy. Jeden jest na bazie też Szkoły Agile Coachów i Scrum Masterów, która działa w tym momencie, ona się cały czas rozwija i ewoluuje, więc jeśli ktoś by był wyjątkowo zainteresowany tym konkretnym programem, to można wrócić do nas i pokażemy, w jaki to sposób wyewoluowało, więc będzie się można inspirować dalej. Chyba mam 2 ulubione fragmenty. Pierwszy to był wstęp. Jak to bywa ze wstępami, pisze się go na końcu i we wstępie przypomniałam sobie ludzi, którzy są właściwie tymi ludźmi, którzy to wszystko zastartowali. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, merytorycznie już, kiedy pisałam właśnie o programie rozwojowym Szkoły Agile Coachów i Scrum Masterów, to jest coś, co ja naprawdę lubię. I to jest, Szkoła Agile Coachów i Scrum Masterów dała mi mnóstwo radości przy tworzeniu, przy zarządzaniu pierwszą edycją i potem przy opisywaniu w książce, jaki właściwie był jej wynik. Nie? Także to naprawdę było świetne. Ja ją napisałam 3 lata temu, kiedy Scrum Guide jeszcze miał starą wersję. Więc kiedy książka właściwie już była napisana, trzeba ją było przerobić do nowego Scrum Guide'a. Jak już przerobiłam do nowego Scrum Guide'a, co merytorycznie nie zmieniło nic w samej książce, ale trzeba było zmienić słownictwo miejscami. Bo na przykład zespół deweloperski zmienił się w deweloperów, więc to wszystko trzeba było wyedytować. Kiedy już zrobiłam właściwie całą edycję, którą prokrastynowałam tak, jak tylko mogłam, bo to nudna robota, i prokrastynowałam ją prawie pół roku, to mój Word odmówił posłuszeństwa i stwierdził, że nie zapisze zmian. No więc tydzień pracy poszedł, tu wstaw swoje ulubione przekleństwo. I jak już to mi się udało zrobić, jak już to zapisałam, to okazało się, że do korekty jest kolejny kawałek, który co prawda się zapisał, ale ja go zapomniałam zrobić. I to już mnie doprowadziło do takiego stanu, że prokrastynowałam to kolejne pół roku. I efekt był taki, że od momentu rozpoczęcia pisania do wydania książki minęły ponad 3 lata. Tak.
HR już od dziesięcioleci nie jest kadrami. To nie jest kadrowa, siedząca w oparach dymu papierosowego z pierogami i kiełbasą, do której przychodzi się, żeby podpisała urlop. To nie, to już nie jest to. HR, a właściwie HR biznes partnerzy, lub jak to kiedyś w jednej organizacji, z którą pracowałam, nazywane było HR konsultanci, to są osoby, które są profesjonalistami. To są osoby o wykształceniu psychologicznym, socjologicznym, antropologicznym, edukacyjnym, którzy rozumieją, jak działa człowiek, rozumieją, kto może być potrzebny w danej organizacji i rozumieją, co to znaczy zmiana kulturowa, jak ją mierzyć, tą kulturę, w jaki sposób z nią pracować. I zmiana zwinna to jest zmiana kulturowa, więc niewykorzystanie w organizacji takiego potencjału, który już w niej jest. Tych ludzi nie trzeba zatrudniać z zewnątrz. Nie trzeba brać konsultantów, którzy kosztują między 8 a 10 kilo za dzień, tylko można wziąć nasz własny HR, który naprawdę potrafi rozwinąć skrzydła, jeśli tylko się im da. W niejednej organizacji jest tak, że HR jest tak niewidoczny, że ludzie nawet nie wiedzą, że kluczowe inicjatywy w organizacji dzieją się za pomocą HR-u. Więc spójrzmy tam trochę w ich stronę. To są ludzie, którzy wiedzą, co robią i zaangażujmy ich w zmianę.